Jesteśmy w pobliżu jeziora Loch Ness, to chyba po prawej. Gosia, podnieś. Bo my jak jedziemy do Norwegii, to jest piękna pogoda, jak jedziemy do Hiszpanii, to jest piękna. No i kąpią się. I to spokojnie się kąpią. Odlotowi dziadkowie. Małgosia i Maciej w podróży. Zapraszamy. Ale je. Kolejny dzień. Miało padać, ale nie pada. Jest słońce, nawet jest ciepło i to bardzo. A tutaj mój ukochany mąż je śniadanko. Spalił sobie tylko bekon. I co, nie smakuje teraz? Bardzo dobre. Dobre. To smacznego. Dziękuję. Wyjeżdżamy. Widać jezioro w dole. Cały czas koło jeziora Lamont. Loch Lamont. A przed nami koreczek. Tak, nie wiemy czemu. Przedsmak dróg. A ty stoisz dobrze? Dobrze się przytuliłem. Nocleg, jak było widać na filmie, spędziliśmy w bardzo uroczym miejscu z pięknym zachodem słońca. To było na wzgórzach nad miejscowością Inverberg. Rano pojechaliśmy na dół, bo z góry się jedzie na dół i wzdłuż jeziora Loch Lomond udaliśmy się na północ. Naszym celem było miasto Inverness. Po drodze przejeżdżaliśmy przez większe, mniejsze wioseczki, ale przejeżdżaliśmy również przez przepiękne krajobrazy, które otwierały się przed naszymi oczami. Jechaliśmy przez takie mało uczęszczane miejsce Szkocji, gdzie jest stosunkowo mało miejscowości, mało mieszkańców, a za to jest przyroda. No jest dzika przyroda, może nie jest tak dzika jak w Norwegii, ale również jest bardzo pięknie, przyjemnie spojrzeć na te widoki. Dlaczego Inverness? Inverness jest miastem, w którym rozpoczyna się i kończy słynna trasa North Coast 500. Trasa o długości 830 km, 516 mil. Biegnie wzdłuż północnego wybrzeża Szkocji i rozpoczyna się właśnie w Inverness. Trasa została uruchomiona w 2015 roku i łączy wiele atrakcji północnej części Szkocji w jedną trasę turystyczną.
Jak już jesteśmy przy temacie NC500, to dla informacji dla wszystkich, którzy chcieliby się tą trasą wybrać, polecamy pobranie darmowej aplikacji, która bardzo, ale to bardzo pomaga tą trasę pokonać, obejrzeć wszystko to, co jest najciekawsze do obejrzenia, więc serdecznie polecamy. Aplikacja jest darmowa w języku polskim, chyba nie jest w języku polskim, no ale wielu ludzi zna inne języki, więc sobie da radę. Mały wodospadzik był. Jesteśmy w pobliżu jeziora Loch Ness, to chyba po prawej. No Gosia, podnieś wyżej. Chyba po prawej to jest to słynne jezioro, bo tu pełno ludzi, śluzy i przewożą na to jezioro chętnych, żeby zobaczyć w końcu tego, który tam mieszka od lat. Ale czy go zobaczą, tego nie jestem pewien. No w końcu udało nam się znaleźć zatoczkę, żeby się zatrzymać przy tym jeziorze. Tam nie chcieliśmy w wiosce stawać, czy w miasteczku, bo to pełno ludzi, wszędzie ciasno, jest łatwo znaleźć, a tutaj poszukiwacze smoka, którzy sobie coś tam szukają. Penetrują. Urwiska do jeziora są duże. Tu trzeba bardzo uważać, żeby przypadkiem sobie o pół kroku dalej nie dać i nie spaść, bo byłaby totalna katastrofa. A skały zabezpieczone taką siatką, bo w sumie jesteśmy przyjechał kolega. Też się zatrzymać i popatrzeć na jezioro. Lekko w lewo. Jesteśmy w mieście Inverness. Który dzień dzisiaj? Dzisiaj jest 18. 18? Piątek. Lekko w lewo. Za pół mili. Skręć w lewo. A jedziemy do sklepu. Tu się nam zepsuła wycieraczka. Być może uda się kupić. Przyjechaliśmy do tego sklepu poszukać wycieraczki, bo nam się zepsuła. Znaczy końcówka się zepsuła i prawdopodobnie trze o szybę, więc musimy poszukać. Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy z Inverness i udajemy się na trasę NC500. Szkoda, że nie widzicie oczu mojej żony. Są mocno rozszerzone. Delikatnie mówiąc.
Jesteśmy na NC500, nasze pierwsze miejsce noclegowe koło wioski Brora. Idziemy z pieskiem się wykąpać, bo tam jest też rzeka o tej samej nazwie, River Brora. No i upragniona woda. Upał jest. Piękną pogodę mamy. Można powiedzieć, że wspaniałą. Rzeczka sobie leniwie płynie. Baxi szczęśliwa. Małgosia szczęśliwa. Więc o co więcej biega. Byle tak dalej. Ojej. Kamienie ją pewnie uwierają, co? Jeszcze raz? Nie, starczy. No to jest, tak wygląda nasze dzisiejsze miejsce noclegowe. No i pogoda jest bardzo piękna. Na stacji benzynowej w Inverness spotkaliśmy Polkę, która mówi, że ona jeszcze takiej pogody w Szkocji nie widziała, a mieszka już 16 lat. Więc coś jest na rzeczy, bo my jak jedziemy do Norwegii, to jest piękna pogoda, jak jedziemy do Hiszpanii, to jest piękna pogoda, jak jedziemy do Cornwalli jest piękna pogoda, jak jedziemy do Szkocji, jest piękna pogoda. Więc musimy często się ruszać, wtedy będzie piękna pogoda. Kroczkiem za kroczkiem, kroczkiem za kroczkiem idziemy do wioski Brora. Idziemy na plażę w Brora. No nie jest dużo. Jesteśmy na polu golfowym. Nie umiejąc grać w golfa, będziemy robić chyba zadołki albo za to, ale rozpoczął się przypływ. Wyraźnie fala wzbiera i widać to tutaj w toni rzeki, gdzie woda jest wpychana do środka. Praktycznie nurt rzeki jest zablokowany. Nad rzeczką mamy postój. A my mamy nad rzeczką postój, tak. Musimy nad rzeczką mieszkała kaczka, dziwaczka. No, to jest całkiem atrakcyjna ta plaża. Brora. Jeszcze raz przylecę tutaj. Landszafcik. Przychodzą z pieskami pobawić się, a myśmy się już bawili. No pogodę mamy dzisiaj przednią, a w ogóle to który jest dzień? 18 Piątek.
18. I to jest takie rozległe pole golfowe, gdzie sobie możemy spacerować do woli. Tam kolega ćwiczy uderzenie tej piłeczki, a tutaj cały czas spojrzenie na Morze Północne. No, bardzo ładnie. No się trochę, a nawet widzisz, odważni, tak, kąpią się. No my nie należymy do odważnych, więc nie będziemy się kąpać. Się trochę chmurzy, ale cały czas jest piękna pogoda, wspaniała. Zrobiłem rundkę z Małgosią w tle. No i kąpią się. I to spokojnie się kąpią. Cały się zanurzają, proszę. No może tak być, tak, 19. Brora, no małe miasteczko, wioska, miasteczko. Lutherland Inn. Z królową Wiktorią. I pociąg przez miejscowość Brora przejeżdża. Nie wiem skąd i dokąd, ale jest. W tym miejscu chcę poinformować, że takie pomniki i takie informacje, które się znajdują przy nich, są praktycznie w każdej miejscowości, większej, mniejszej. Upamiętniają swoich bohaterów, którzy zginęli w czasach, czy w okresie I i II wojny światowej. Wracamy, a okazuje się, że zegar na wieży działa. Pokazuje dobrą godzinę. W drodze na noclegownię. Malowniczą drogą wzdłuż brzegu jeziora. Fu, jakiego jeziora? Rzeki. Rzeki, river, Brora. Już się zbliżam. Trochę się najechało tych pojazdów, jak nas nie było. Całkiem sporo. Słoneczko jeszcze wysoko. Trzeba zrobić kolacyjkę, sobie usiąść, odpocząć przed jutrzejszym dniem. Powoli dzień zamykamy. Rzeczka jest bardzo ładna.